Do Wigilii zostały 2 dni, jak widać zrobiło się bardzo świątecznie. W strojach, w wystroju w naszej kuchni. Mamy już za sobą paszteciki, mamy już piernik. Czas przygotować świąteczny barszcz. No i stało się. Mieliśmy mnóstwo zakwasu buraczanego, ale zamówień było tyle, że dla nas nie wystarczyło. Ale nie wyobrażamy sobie stołu świątecznego bez barszczu, więc zrobimy Świąteczny, wigilijny barszcz w wersji ekspresowej. idealny dla takich gapiów jak my. Żeby go przygotować, potrzebujemy surowych buraków, jabłek, pietruszki i marchewki, które wcześniej myjemy oczywiście. A ja w tym czasie nastawię wodę z grzybami, ponieważ suszone grzyby są konieczne w barszczu wigilijnym. I dodam ziela angielskiego i liści laurowych. Zamykamy i gotujemy na małym ogniu przez około 10-20 minut. Kroimy warzywa, zaczynamy od buraków. Tutaj mamy taką długą wersję, będzie nam łatwiej wycisnąć z nich sok. Długa wersja, ale te buraki są bardzo słodkie. Ponieważ my nie lubimy dosładzać barszczu, ja wolę kupić słodką marchewkę, słodkie jabłka i słodkie buraki, niż później dosładzać barszcz. Dobrze umyliśmy skórkę, w związku z tym nie obieramy jej i przy okazji nie pobrudzimy się za bardzo. Nie musimy tej skórki obierać, chociażby dlatego, że wyciskamy z buraków, marchewki i pietruszki po prostu tylko sok. Jest to naprawdę wersja dla takich kulinarnych leniuchów jak my. No może jednak bardziej ja niż Jola. Można już zabrać się za wyciskanie. Na razie mi nie podawaj. Teraz musimy już pierwszą partię soku buraczanego przelać do miski, ponieważ tego soku z 3 kg buraków jest Wyjdzie sporo. całkiem sporo. Piękny, pachnący świeżymi burakami, zdrowy sok. Oczywiście z wyciskarki wolnoobrotowej. Skończyły nam się buraki, czas teraz na resztę składników, czyli Marchewka. Pietruszka, A na koniec jabłka. grzyby już się ugotowały. Przepięknie pachną również ziele i liść laurowy. Idealna baza do wigilijnego barszczu. Sok warzywno-owocowy jeszcze sobie chwileczkę poczeka. Wyjmujemy grzyby, żeby je pokroić. Trafią za chwilę do barszczu, ale już nie w takich wielkich kawałkach, tylko takie małe, drobniutkie, żeby każdemu mógł się trafić kawalątek. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi przeszkadzajek w barszczu, to grzyby może odłożyć, może dodać do pasztecików, liście i ziele też wyrzucić. Nam nie przeszkadza. My staramy się do samego końca zostawić i przyprawy, i grzyby, żeby barszcz był bardziej przesączony aromatami. No i tak pięknie pokrojone grzybki trafiają z powrotem do wywaru. I pora teraz dodać przyprawy, dużo majeranku, ponieważ my bardzo lubimy majeranek w barszczu wigilijnym i chcemy, żeby on się troszkę przegotował. Pieprz i asofetida. Oczywiście, jeśli w swojej kuchni używacie czosnku, możecie go dodać zamiast asofetidy. My w naszej kuchni akurat stosujemy ją wymiennie zamiast czosnku i cebuli. I teraz zagotowujemy przez chwilę przyprawy. Prawie na sam koniec dodajemy sok warzywno-owocowy, ponieważ chodziło nam o to, żeby ten sok jak najkrócej się gotował. Aby nie stracił swoich wartości odżywczych. Tradycja tradycją, rozumiem, barszcze gotuje się długo. Nasz będzie zdrowy, krótko zagotowany. Idealny dla tych, którzy się zgapili i robią barszcz na ostatnią chwilę jak my. I teraz pora najwyższa dodać 3 ostatnie składniki. Barszcz powinien być z zakwasu. My tutaj mamy ocet balsamiczny, ponieważ barszcz musi być kwaśnawy. Odrobina oliwy truflowej, ponieważ bardzo ją lubimy. A ponieważ w swojej kuchni nie stosujemy czosnku, ona idealnie może go w barszczu zastąpić. I jeszcze naprawdę ostatni składnik. To szczypta soli do smaku. Oczywiście każdy sobie wsypie tej soli, ile będzie potrzebował, bo smaki bywają różne. Ekspresowo i na temat. Barszcz się udał, możemy jeść. Smacznego,
I na I zdrowie. na zdrowie i wesołych, Przede wszystkim Zdrowych wesołych, spokojnych, i zdrowych pogodnych świąt. i smacznych świąt. Oczywiście w dniu Wigilii znajdą się jeszcze obok tego barszczu paszteciki, a przepis na nie znajdziecie tutaj. Jeśli Wam się podobało i chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, Zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Znajdziecie tam również informacje o warsztatach oraz produktach bezglutenowej kuchni wegańskiej naszej pracowni kulinarnej. A jeżeli jesteście miłośnikami książek kucharskich, zapraszamy do lektury naszej najnowszej. Książka Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej oczywiście znajdziecie w naszym sklepie internetowym. A jeżeli głód dopadnie Was na mieście, zapraszamy do naszych food trucków. Oczywiście informacje o tym, gdzie aktualnie się znajdują i o tym, co w nich można zjeść, znajdziecie na profilu Atelier Smaku na Facebooku. Oczywiście zobaczymy się jeszcze w tym roku. W Sylwestra rano przygotujemy dla Was coś specjalnego.